Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Krzysztof i zapraszam na Q&A. Pytania pochodzą jak zawsze z Facebooka. Krzysztof Gonciarz na Facebooku, to jest tak jak ja się nazywam. Jak się czujesz z tym, że w wieku 70-80 lat będziesz mógł oglądać swoje daily vlogi jako wspomnienia? To jest ciekawa obserwacja i przyjemnie jest mieć tak dokładnie przeprowadzony dziennik swojego życia i przy okazji całkiem nieźle zrealizowany, w sensie ładnie zmontowany, ładna postprodukcja i tak dalej. Mam nadzieję, że jak będę stary, to będę to wspominać, że robiłem fajne rzeczy, a nie, że męczyłem się nie wiadomo po co robiąc takie filmy, no bo to, tak naprawdę to nie wiesz tego, nie? Już teraz często sobie wracam do jakichś swoich starszych filmików, żeby powspominać jakiś mój stan umysłu, stan kreatywności, poczucia humoru właściwy danym czasom. Ostatnio na przykład wróciłem do miniserii Świat Ziemi i naprawdę mega mi się te filmy podobają. Są zajebiście śmieszne. Krzysiu, planowałeś może pokazać we vlogu podziemne komory przeciwpowodziowe znajdujące się pod Tokio? Myślę, że to byłby świetny pomysł na odcinek. Może część z was się zdziwi, ale już je widzieliście prawdopodobnie, ponieważ było w nich nakręcone jedno bodajże ujęcie w filmie Gdybyś był Japończykiem. Takie z takimi wielkimi kolumnami, co wygląda jak Mordor. Mógłbym to zrobić. Problem jest trochę taki, że to jest taka trochę sztywniacka wycieczka. Znaczy, możesz tam wejść tylko pod opieką przewodnika i to jest taka, no wycieczka. Tam masz 5 minut czasu wolnego, żeby sobie zrobić zdjęcie, a poza tym to cały czas ci gadają i tłumaczą, o co chodzi. Jako, że byłem, to może nie jestem jakoś bardzo entuzjastycznie nastawiony, ale jeśli będziecie chcieć, to jeszcze mogę pójść drugi raz. W hotelu, w którym pracuję, gramy co wieczór koncerty muzyki klasycznej i mamy często wielkie grupy wycieczkowe z Japonii. Pytanie zatem takie, czemu Japończycy mają takiego bzika na punkcie muzyki klasycznej? Myślę, że to nie jest prawda, znaczy za każdym razem jak ktoś mi mówi Japończycy mają bzika na punkcie X, to jest praktycznie nieprawda, zawsze. Wszystkie takie szały w Japonii, które możecie sobie wyobrazić, są nieprawdziwe, a to z tego powodu, że Japonia to jest bardzo wielki kraj z bardzo różnorodnymi ludźmi, który w naszym kręgu kulturowym lubimy upraszczać do jakichś takich przewidywalnych schematów, które nam pasują do wyobrażenia Japonii jako takiego albo zwariowanego kraju, albo eleganckiego kraju pełnego tradycji. Dużo uproszczeń wykonujemy, myśląc o Japonii. Ale odnosząc się już konkretnie do tej muzyki klasycznej, jeśli miałbym spekulować, i to jest moja spekulacja tylko i wyłącznie, to bym powiedział, że Japończycy, którzy przyjeżdżają do Europy, są w takim trybie wchłaniania klasycznej kultury europejskiej. No a muzyka klasyczna, nie oszukujmy się, głównie pochodzi z europejskiego kręgu kulturowego, więc wydaje mi się, że dla nich to jest taka po prostu forma zwiedzania, że przyjadą sobie do Polski, zobaczą sobie koncert, to jakby to ma sens. Na tej samej zasadzie, jak obcokrajowcy przyjeżdżają do Japonii, to często chodzą na zawody sumo. Czy to znaczy, że interesują się sumo? No nie, ale oczywiście ktoś mi zaraz powie, ale ja znam Japończyka, który się interesuje muzyką klasyczną, więc nie masz racji. Podobne pytanie. Czy w Japonii ludzie dzielą się na tych, co interesują się mangą i anime i na tych, których to nie kręci, czy raczej wszyscy do jakiegoś stopnia się tym interesują? Anime i manga to są jakieś tam obszary kultury. One są dość obecne, no w sensie w przestrzeni publicznej, w popkulturze. Estetyka mangowa jest bardzo popularna, no w tym sensie, że jak masz na przykład stację metra w jakiejś tam małej miejscowości, to ona ma jakąś swoją maskotkę, ludzika i ten ludzik jest najczęściej narysowany w takim stylu, który my byśmy utożsamiali z mangą, no bo ten styl rysunku japońskiego, no taki po prostu jest i dla nich to nie jest stylizacja na zasadzie, patrzcie, mangowa postać, tylko to jest po prostu postać rysunkowa. Naturalnym stylem graficznym, taką estetykę, no to jest właśnie manga. Czy wszyscy Japończycy czytają mangę? Absolutnie nie. Czy wszyscy Japończycy oglądają anime? Jeszcze bardziej nie. Kiedy? Zapytaj beczkę. Jest szansa, że w tym tygodniu, ale już nie chcę zapeszać, bo ja dole. Pytanie może nieco sztampowe, ale nie poruszałeś chyba nigdy w twoich vlogach tematu nocnych ulicznych wyścigów. Czy to, co widzieliśmy w filmie Tokyo Drift, to tylko fikcja i kreacja filmowa? Dzisiaj jest Q&A, odcinek Mity o Japonii. Znaczy, ja obejrzałem Tokyo Drift już tak po 1,5 roku mieszkania w Japonii i
jak widziałem ten film, to sobie myślałem, że kurde, chciałbym, żeby tak było. Zastanawiałem się, gdzie są takie imprezy, jak są pokazane na tym filmie, bo tam część tego filmu, nawet była kręcona w Shibui, czyli tu, gdzie ja mieszkam, tylko efekty specjalne sugerowały, że to tutaj się odbywało. Więc myślę, no kurde, jak tu już siedzę te 3 lata czy coś, no to już tak wypadałoby, żebym zobaczył coś. Tymczasem nie. Czasem widuję tutaj zloty takich tuningowców, że pół ulicy jest nagle zawalonych jakimiś bardzo fajnymi stuningowanymi autami. Rzadko to się zdarza, bo nie wiem, trzeba mieć jakiś cynk, trzeba się znać z takimi ludźmi. Ja się nie znam, bo nie mam żadnych wtyk w branżę motoryzacyjną. Jeśli ktoś jest na miejscu i zna jakiegoś tuningowca, to zapraszam, żeby mnie z nim skontaktować, bo bardzo chętnie coś tam nakręcę na ten temat, ale też branża tuningowa, a przede wszystkim też branża drifterów, które gdzieś tam istnieje oczywiście w Japonii, to nie są łatwe środowiska, które rozłożą ci dywan, jak powiesz, że masz kanał na YouTubie. Mnie jest trudno zdobyć szacun takich ludzi, ponieważ nie mam nawet prawa jazdy. Jakie to uczucie mieć najlepszy wizualnie i technicznie kanał na polskim YouTubie, a mieć tylko 500 000 subów? Dziękuję, że tak mówisz. Na tym poprzestanę. W Polsce wielu ludzi narzeka, że podczas biegów, maratony, półmaratony miasta są zakorkowane. Mało kto zwraca uwagę na to, jak dobrą jest to promocją. Czy w Japonii jest podobnie? Przecież w Tokio ma miejsce jeden z największych i najważniejszych maratonów na świecie, a wnioskując z twoich filmów nie wydaje mi się, żeby Japończycy podchodzili do sprawy w taki sam sposób jak ludzie w Polsce. Japończycy generalnie mało narzekają, znaczy oni tak narzekają gdzieś tam we własnym zakresie, ale oni mają raczej taką mentalność, że jeśli coś jest i tak wszyscy się zgodzili, że jest, to nikt nie będzie tam stał i kurwać na to, że to się dzieje. Japonia to jest kraj odpowiedzialności i mentalności zbiorowej. Nikt nie lubi sprzeciwiać się tłumowi, nikt nie lubi mówić nie na coś, jeśli wie, że wszystkim innym się to podoba, albo nie jest pewne zdania innych ludzi, bo niezgadzanie się z ludźmi jest w pewien sposób niegrzeczne. Naprawdę w Japonii nie ma czegoś takiego jak taka mentalność człowieka, który jeździ i narzeka, jak to mu jest źle. Jeśli chodzi o maraton, wydaje mi się, że jest wokół niego pozytywna otoczka. Okej, to już idźmy tropem tych takich pytań o stereotypy. Tak dzisiaj dużo takich zadaliście. Czy Azjaci u siebie są również tacy nieogarnięci jak na wycieczkach po Europie? Czasami można oszaleć, kiedy nagle stają na środku, będąc pół metra przed tobą, bo coś zobaczyli lub im się przypomniało. Znowu muszę spekulować i trochę zmyślać, ale może mam rację, nie wiem. Załóżmy, że pytasz o Japończyków. Japończycy są chyba bardzo przyzwyczajeni do bardzo takiego wyraźnie tunolowanego doświadczenia życia. Znaczy w Japonii wszystko jest wygodne, wszystko jest bardzo jasno wyjaśnione, jest na każdym kroku 5 oznaczeń mówiących, gdzie masz dokładnie pójść, gdzie stanąć, co masz zrobić i być może jeśli im tego brakuje i są w takim bardziej dzikim kraju, a dzika jest dla nich praktycznie cała Europa, cały świat jest dziki w porównaniu do Japonii, no to może są troszkę zdezorientowani. Wspominałeś w zeszłym roku o tym, że chciałbyś napisać kolejną książkę. Kolejny rok leci, więc chciałabym zapytać, jak się w tej kwestii sprawy mają. Nie mam czasu, chciałbym, ale nie mam, szczerze mówiąc, jeszcze konkretnego pomysłu. Nie mam czegoś takiego, nie mam iskry. Zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi czeka, aż coś napiszę, ale chcę poczekać na moment, w którym będę naprawdę czuł, że to co robię, że mam coś wartościowego do przekazania, bo szczerze mówiąc, prowadząc te daily vlogi, jakby mam okazję wyrzucić z siebie tyle przemyśleń, że niewiele już we mnie zostaje, jeśli chodzi o takie rzeczy, którymi chciałbym się podzielić. No bo mam tubę, w której mogę codziennie coś wam powiedzieć. Wspominałeś w swoim kontekście o kupowaniu sobie drogich rzeczy, na przykład luksusowego samochodu i tak dalej. I to moje pytanie, czy planujesz zrobić sobie prawo jazdy? Jeśli tak, to gdzie? W Japonii czy może w Polsce? Raz na jakiś czas mam taki szalony pomysł, żeby zrobić prawo jazdy w Japonii, bo to by było całkiem ciekawe chyba do vloga, bo byłoby jakimś takim połączeniem mojej niezdarności w tym temacie, która na pewno dla wielu z was byłaby przekomiczna. No, to jest dobrze... To jest ciekawa, a z drugiej strony wszyscy nauczylibyśmy się, jak zrobić prawo jazdy w Japonii i jak to działa, jak wygląda kurs, ile to kosztuje. No nie wiem, zastanowię się nad tym. Czy masz ulubioną rzecz, którą wszędzie ze sobą zabierasz? Cześć w stylu jakiejś pamiątki, poduszki, pluszaka, ubrania?
Co tak naprawdę ci w ogóle jest potrzebne, ale nie jest potrzebne, ale to lubisz i jesteś przywiązany do tego. To teraz wygląda tak, jakbym próbował promować produkt, ale prawda jest taka, że to najpierw była moja pamiątka, a potem dopiero był produkt, więc pierożek to jest rzecz, którą staram się zabierać ze sobą w każdy wyjazd. I kiedy kładę go na łóżku hotelowym, w nowym miejscu, to czuję, że tutaj śpi Krzyś. Jak z twoimi podróżami? Na Patronite nie ma wystarczającej sumy, żeby podróż do Australii była zrealizowana. Zamierzasz mieć jakąś większą podróż w tym roku? Pozdrawiam. W tym momencie najważniejszy mój plan to jest Nowy Jork. I tam patronite'ową stronę trochę zmienię, bo no oczywiście już trzeba z niej Grenlandię usunąć, najwyższy czas. Prawdopodobnie trochę tam przebuduję te progi, Australię jakby chyba przełożymy na dalszy horyzont czasowy, ale obniżymy ten próg, bo w sumie fajnie by było zrobić. Z drugiej strony dorzucę też dłuższą serię na temat Nowego Jorku i pobyt w Nowym Jorku, bo planowo ja tam mam jechać tylko na ten maraton tak naprawdę, a chyba fajnie by było tam pobyć i troszkę zobaczyć i pokręcić to miasto w większym stopniu, więc jeśli chcecie się do tego przyczynić, to zapraszam na Patronite'a. Niedługo tam opiszę, co będzie robione mniej więcej. Jeśli wam się taki model crowdfundingu podoba i chcecie wspierać mnie jako twórcę, to zapraszam. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Daily Vloga Krzysztofa.